Czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Wiktor Vox, a oto słuchajcie, kolejny film z Mouthwashing. I słuchajcie, zacznę od tego, że pierwszy film wam mi się bardzo spodobał. Mi też się bardzo spodobała, słuchajcie, ta gra, także jak najbardziej gramy dalej. I w ogóle tutaj, tak się przyglądam, zastanawiam się, czy to na przykład nie są obrazki, może to twórcy zrobili te zdjęcia i po prostu sobie je wrzucili, kto wie. Jakaś tu wigilia, może to ma jakieś znaczenie, ale nie wydaje mi się, że te zdjęcia miały jakieś konkretne znaczenie. Słuchajcie, lecimy dalej, jesteśmy teraz kapitanem. Gdybym jeszcze pamiętał, jak się kapitan nazywa, to było super. No, potem kapitan będzie tutaj leżał. No cofamy się w przeszłość tak naprawdę. Cofamy się w przeszłość. Musimy sobie chyba ze Swansim pogadać. Nie wiem, czy mogę... Proszę bardzo. Porozmawiać z Jimem i Swansim. Proszę bardzo. Taki jest nasz plan. Mamy też skaner kodów oczywiście, no bo jesteśmy kapitanem. Tak, dodatka od Swansiego i tam pisało, że nie mogą wymagać ode mnie, żebym robił... Zobaczymy, co go tym razem zdenerwowało, tak? Musimy z nim pogadać o tej tak naprawdę notatce, prawda? Tutaj jest AED, proszę bardzo. No i super. Tak wygląda w sumie jak taki gabinet lekarski, prawda? No, lecimy, słuchajcie. Tak, wychodzimy stąd. Mam nadzieję, że na mnie nie wyskoczy żaden gość. Jakbym jeszcze pamiętał, jak się... No właśnie, o nim mówiłem. Żeby na mnie Poli na przykład nie wyskoczył. Poli... Może lepiej, żeby na nikogo nie wyskakiwał. On sobie tutaj ładnie w gwiazdach sobie siedzi. Może sobie tam pozostać. Lounge, okej. Loża? Czy tak to się tak się tłumaczy lounge? Tak troszkę... Lounge troszkę bardziej dosłownie, ale... no teoretycznie to jest to, tak? To teoretycznie jest jakaś loża, prawda? Okej. Pony Express oczywiście, nawet muszą mieć na stole. Jak jedzą tutaj sobie coś, to i tak... To cały czas widzą, że to jest wszystko od Pony Express. Wszystko tutaj jest od Pony Express. Jedzenie od Pony Express. O, jakiś grill. Czy jak to można, nie wiem, toster, grill. Niezawodny dozownik żywności. Dozownik żywności? Jak to dozuje żywność? Wygląda troszkę, wiecie, wygląda jak taki może grill albo coś. Dozownik żywności, co on to na przykład tutaj pojawia jedzenie, czy o co chodzi? A to działa? Nie działa, słuchajcie, znaczy nie działa. Nie wiemy tak naprawdę, co tutaj mamy wrzucić, jakbym tutaj... Nie mogę tego użyć w żaden sposób. Nie wiem też, gdzie jest Swansea, ale też z Jimmy muszę pogadać. Także taki jest plan. Co to jest? Jak to ma działać? Zastanawiam się, co to w ogóle jest. Zastanawiam się też, czy tutaj jest sens w ogóle wszystko przeglądać, bo tutaj mogą być jakieś interaktywne rzeczy, ale nie wydaje mi się, żeby jakieś były konkretne. Dobra, lecimy. Lecimy, słuchajcie, dalej. Cockpit Utility Cargo. Czekajcie, a mamy teraz dostęp do kokpitu. Czekajcie, mieliśmy dostęp do kokpitu? Do kokpitu mieliśmy dostęp, ale nie mieliśmy dostępu, słuchajcie, w prawo. No właśnie. Toaleta. Drzwi do mojej kwatery. Wciąż jednak jestem na służbie. Ale też toaleta jest tutaj. Ja chciałem do toalety. No weź. Cockpit, utility i cargo. Idziemy tam, słuchajcie. Proszę bardzo. Taki jest plan. Zobaczymy, czy tutaj będzie Swansea. Bo chcemy z nim pogadać. Mamy kilka spraw do przegadania. Kto to jest? Nie znam ciebie, panie. Halo? Kim ty jesteś? To jest Jimmy, okej, ale czekajcie, to jesteśmy... bo my byliśmy wcześniej Jimmym, prawda? A podobno Pony Express nie zapewnia rozrywek na pokładzie. Mam wrażenie, że w tym pokoju zawsze coś się psuje. Tulpar zaczyna pokazywać swój wiek. Statek przeszedł inspekcję, prawda? Nie powinno być problemu. No i dorzucili Daisuke w ostatniej chwili. Nie wziąłem pod uwagę, że będzie nas teraz 5. Naprawdę powinienem był zrobić z tego większą aferę. No teraz nas jest rzeczywiście trochę... to są jakieś kryogeniczne, słuchajcie, te kapsuły. Okej, zaraz zajrzymy tam do kokpitu. Najpierw powinienem pomóc Swansiemu. Tak, nie możemy na razie tutaj dostać. Możesz zniknąć w tekście. Ciekawe, czy Daisuke... Gdzie jest Daisuke, prawda? Okej, tutaj mamy, słuchajcie, Swansiego, proszę bardzo. Wcześniej tutaj nam pilnował tego miejsca, teraz jesteśmy w sensie wcześniej, później teoretycznie. Co jeśli... Czekajcie, fajna muzyczka się włączyła. Ja wiem, że troszkę czasami... Słuchajcie, ja mam taki tryb 26009. Jak coś, to proszę, nie denerwujcie się, bo ja mam taki tryb wszystkiego do dotykania. 2607, prawda? Czy już pomieszałem? 2607... Oczywiście, że nie. Oczywiście, że zapomniałem dosłownie to, co przed chwilą sprawdzałem. Ja mam taki tryb, słuchajcie, 2609. Tryb sprawdzania wszystkiego dokładnie, więc jeżeli wam to przeszkadza, no to przepraszam. Ja tak po prostu ogrywam. Oczywiście, że źle wpisałem. 2609.
Tak po prostu ogrywam gry, że muszę wszystko dokładnie sprawdzić, sprawdzić tutaj dokładne rzeczy, popatrzeć na jakieś notatki. Może to ma jakieś większe znaczenie. Siekiera. Siekiera wielofunkcyjna ze standardowego wyposażenia. Okej, czyli pozwolili mi po prostu o to wziąć. Okej. Awaryjne kapsuły kryogeniczne, no właśnie, o tym mówię. Mają zasilanie awaryjne na około 20 lat. Nie myślicie, że to by się przydało użyć na przykład... Wiecie, bo jeżeli... Swansea, on tutaj jest maintenance, tak, wszystko tutaj sprawdza, podpisy robi. Okej, pytanie, czy nie moglibyśmy tego jakoś wykorzystać na przykład w przyszłości, tych kryogenicznych, chyba że są jakoś Daj sukę! Co się dzieje? Daj sukę? Cóż, rozumiem w czym problem. Ten dzieciak po prostu jest tylko po to, żebym cierpiał. Stażysta, sadysta. Okej, fajnie zrymował. Próbowałem tylko naprawić szyb wentylacyjny. Jak to uruchomiło piankę awaryjną? Ponieważ jesteś utalentowany na wszystkie niewłaściwe sposoby. Poradziłbym to sobie z tym, ale tylko ty możesz utworzyć skrzynkę z toporem. Serio, już to zrobiłem. Każda cholerna rzecz musi przejść przez ciebie. Zajmę się tym. Trzymaj się, daj sukę. No dobra, wyciągamy, słuchajcie go, mamy siekierę. Zaraz go wyciągniemy, tylko ja chcę się tu rozejrzeć. Czy tutaj pracujesz? Płyta główna. Okej, wygląda na to, że Swansea uczy Daisuke od podstaw, tak? Przed nimi jeszcze długa droga. To jest takie, wiecie, ja się jakoś bardzo na elektronice nie znam. To są takie, wiecie, takie płyty, do tego się... No nie wiem, czy to jest płyta główna, pewnie powiedziałem jakieś głupoty. Taka płyta, do tego się kabelki daje. Troszkę... Oj, w ogóle zminimalizowałem grę. Miałem okazję się troszkę tym pobawić, ale szczerze mówiąc, jakimś ekspertem nie jestem. Nawet bym nie powiedział, że jestem jakkolwiek bardziej obeznany. Tutaj mamy lutownicę, proszę bardzo. Fajna lutownica. Bardzo fajna. Okej, co tutaj mamy? Jakiś komputerek, nie dotykać. No dobrze, no, nie mam za bardzo opcji dotknąć, tak to pewnie bym dotknął. Okej, słuchajcie, no wyciągamy go. Daisuke, coś ty zrobił znowu. Chyba mi się to udało, ała! Trzymaj się, dobrze? Wyciągamy, aha, muszę użyć, prawda, siekiery. Ale widzimy już tutaj, mamy potwierdzenie, słuchajcie, że to jest pianka awaryjna. Tak ja się ostatnio zastanawiałem się ostatnio, ale fajne. Zastanawiałem się ostatnio, a mogę w niego pacnąć? Co się stanie wtedy? Nie wiem, czy chcę to testować, szczerze mówiąc. Proszę bardzo, wyciągnięty chyba. Ale mamy potwierdzenie teoretycznie, że to jest, słuchajcie, pianka. Auć! Mocna rzecz, co? Wbij to sobie do pieprzonej łepetyny. Szyb wentylacyjny jest niedostępny. Całkowicie, kurwa, rozwalony w środku. Chcesz zostać przebity, porażony prądem oraz ugotowany? No tak, ale... Ty się tam nie zmieścisz, żeby go naprawić, prawda? Więc ja mogę to zrobić. Kapitanie, daj mi topór. Swansea, kapsuły mogły zostać uszkodzone. Nie możesz pozwolić, by coś takiego się powtórzyło. Tak, rozumiem, jasno i wyraźnie. Zatrzymaj topór, dopóki tego nie posprzątasz. Zatrzymaj topór, dopóki tego nie posprzątasz, okej? Zatrzymaj topór, dopóki tego nie posprzątasz. Dziwne zdanie. Okej. Ma topór. Ale no ma topór. Rozumiem, że zajmie się tym toporem. Aktywne, wszystko tu działa, więc teoretycznie, czy my moglibyśmy to wykorzystać jakoś? Bo wiecie, na przykład nam brakuje jedzenie. Brakuje nam jedzenia. I słuchajcie, pytanie, czy moglibyśmy... Cześć, Jimmy. Czy moglibyśmy to jakoś wykorzystać? W ogóle też... wiecie co? To są 4 tylko kapsuły. Nas jest 5. Myślę, że to będzie miało duże znaczenie. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to może mieć duże znaczenie. Cześć, Jimmy. Rozumiem, że Ania zdiagnozowała u ciebie bycie zdrowym na umyśle. Tylko trochę odbiegam od normy, ale dzięki temu jestem zawsze gotowy do działania. Nie wiem, czemu tak przeciągnąłem działania. Chętnie zająłbym się twoją diagnozą. Chcę posłuchać więcej o tych kreskówkowych koniach. Co? Kreskówkowe konie? My Little Pony, na pewno. Czy jest to coś, z czym się urodziłeś, czy niedawno to wykształ... Dobra, zamknij się. Chodźmy do kokpitu. No dobra, idziemy do kokpitu z Jimmym. Chociaż nie wiem, co tam się będzie działo. Właśnie, kim byliśmy na samym początku gry? Jak mieliśmy ten alarm, byliśmy, nie wiem, Jimmym, byliśmy kapitanem, Carlim, on się tak Carlim nazywa, dobrze zapamiętałem? Mam nadzieję, bo nie chcę teraz przekręcać ich imion. Okej, słuchajcie, idziemy do kokpitu, no. Byliśmy tutaj...
Czy to zawsze było takie długie? Nie wiem, już mi się jakieś rzeczy wydają, słuchajcie, że korytarz się przedłużył, albo... Czy to był Nie, nie było takich schodów, prawda? Może ja w ogóle źle poszedłem? Nie pamiętam kompletnie takich schodów. Cockpit? Ale nie byłem nigdy w takich schodach, to tak jakby... Cockpit, rzeczywiście cockpit. Oho, coś tutaj się szykuje, słuchajcie. Wydaje mi się, że pozostało mi skoczyć. No dobra. Gdzie my jesteśmy? Słuchajcie, kojarzy mi się to z taką... Kiedyś była taka... W sensie kiedyś, w sumie niedawno. Niedawno, w sensie jakoś tak w ostatnich kilku latach była taka gierka Iron Lung. I gra polegała właśnie na... była taka Właśnie, wiecie, no, bardzo mi się kojarzy. Planeta krwi była. I się pływało taką łodzią podwodną. Pod właśnie krwią. I to wygląda podobnie, ale gdzie... Gdzie my jesteśmy? Weźcie, zostawcie mnie. Dajcie... Nie wiem, kim jesteś, ale... Słuchajcie, realnie to jest przerażające. Wiecie, jak to się ogląda, to nie jest takie przerażające, ale jak jestem sam o godzinie 23 i nagrywam... Siedzę w ciemnym pokoju, to nie jest już to takie fajne. Okej, emergency. Słuchajcie. Chyba... Czy my przy spotkaniu z Jimmym dowiedzieliśmy się o katastrofie nadchodzącej? Właśnie pytanie zasadnicze, co się stało z Carlim? Co się stało z kapitanem? Że wiecie, no on nie wyglądał za dobrze, prawda? Tak jakby coś go wypaliło mu twarz, prawda? No i te charakterystyczne oko, które jest wszędzie na grafikach gry. Ojeju, co to są, drabiny jakieś? Co to jest? Dlaczego tu są... No oczywiście emergency, warning, to wiemy dokładnie o co chodzi. Ale te drabiny? Dlaczego drabiny? Albo co to jest, jeżeli nie drabina? Wygląda jak drabina. Dlaczego... Dlaczego w tej dziwnej wizji mamy drabiny? Nie wiem czemu, ale nie mogę się... Nie mogę się obrócić. Wschód? Albo asteroida. No dobra, słuchajcie. To mogło być, wiecie co? To mogło być to, z czym się zderzyliśmy teoretycznie. Okej. Biała przestrzeń, ale widzę tam, nie wiem co to jest, jakieś drzwi może? Coś tam widzę, jak mogę sobie przybliżyć, tak widzicie? Coś tam jest. Słuchajcie, no to może być to, z czym się zderzyliśmy, tak? No, kapitan najlepiej chyba to widział. Czyli to troszkę potwierdzenie. Właśnie, pytanie moje zasadnicze, kim byliśmy na samym początku gry? Czy byliśmy właśnie kapitanem, czy może właśnie kimś innym? My wyszliśmy na początku gry stamtąd, więc może nie byliśmy wcale kapitanem. Okej. No też ten statek widzę, że cały czas się zmienia, w sensie jak czasami wchodzimy w jakieś wizje czy coś, też na początku wiecie, tam chodziliśmy po jakichś korytarzach, tego nie ma teoretycznie, albo nie kojarzymy tego ze statku samego. Drzwi. Trafiliśmy do kokpitu. Jednak nam się udało. Dostaliśmy się jednak. Okej, różne zawory. Ach, Valve, wiecie, założyciele Steama, wszystko. No dobra. Mogę coś tu wziąć? Jimmy założył się ze mną o 50 kredytów, że nigdy nie opuści tej szafki. Jak dotąd wygrywa. Czyli to jest szafka Jimmy'ego, tak? Dobrze rozumiem? Nie wiem, czy ten starość przydałby się w prawdziwej sytuacji awaryjnej, ale stary Swans
Przysięga, że są one solidniejsze niż cokolwiek wyprodukowane w tej dekadzie. Ha. Dobra. Kluczyk oczywiście. Może to zostawić tak na wszelki wypadek. O, ten kluczyk chyba braliśmy, prawda? A tutaj jeszcze jest... O, zobaczcie, w ogóle jest jeszcze jeden skaner kodów. Czy co to jest? Wygląda jak skaner kodów. Albo jakaś latarka może. Czyli co wtedy to by oznaczało, że jest więcej skanerów kodów, ale teoretycznie już mamy skaner kodu. Znaczy, ja nie wiem, tak naprawdę zastanawiam się, czy jest jakaś taka nasz timeline, prawda? W sensie nasz czas aktualny. Czy tu będziemy rzeczywiście tak po prostu latać po różnych momentach? Okej. Dzień dobry, panie Jimmy. Masz coś do powiedzenia? Nie możesz po prostu czegoś wymyślić? Po powrocie te opinie i tak nigdzie nie trafiają. Dam radę. Czy byłeś w stanie efektywnie i w pełni wykonać swoje zadania jako drugi pilot? Zastanówmy się. W tym przypadku wpiszę po prostu dobrze. Ale coś powiedział ciekawego, bo zobaczcie, że nam to troszkę nie pokazali, co odpowiedział. To kolejna tajemnica, słuchajcie, do rozwiązania. To już wszystko, zrobione i gotowe. A tak poza tym, jak się sprawy mijają, nieoficjalnie, jest okej. Kontrolujemy sytuację. Nie sądziłem, że będzie z ciebie tak dobry pilot frachtowca. Biorąc pod uwagę to, z czym zmagałeś się na ziemi. Jasne, ciągle tylko słucham, jakim jesteś wspaniałym przywódcą. Szczerze mówiąc, jest to trochę irytujące. Wiesz, o co chodzi? A? Dlaczego zawsze wygląda tak, jakbyś stał na krawędzi mostu ze stopniami w cemencie? Stopami w cemencie, z żadnymi stopniami. Ostatnio po prostu myślałem, czy to wystarczy? Czy powinienem to zrobić tylko dlatego, że jestem w tym dobry? Dobry kapitan frachtowca długodystansowego. Czy to źle? Właśnie o tym mówię, że nie. Ale to przerażające. Myślę sobie, czy już wszystko rozgryzłem? Czy to już wszystko, co kiedykolwiek osiągnę? A może zaryzykuję i spróbuję czegoś nowego? Nawet jeśli będę w tym kiepski. Chyba rozumiem. Osiągnąłeś najwyższy szczebel na tej drabinie. Drabinie, słuchajcie, drabina. A gdzie widzieliśmy drabiny? Więc teraz myślisz, że możesz być na niewłaściwej drabinie? No, mi tam było dużo drabin. Znaczy, nie wiem, czy to zamierzony, słuchajcie, zamierzona gra słowna, czy może przypadek. Zależnie od tego, jak na to spojrzeć, droga w dół ze szczytu jest niezwykle daleka. Podczas gdy ja wciąż się wspinam i wspinam. Coś w tym stylu. Ale hej, wiesz, że w ciebie wierzę? Tutaj, na ziemi. Nie ma znaczenia. Powinieneś napisać to w opinii psychologicznej. Wiadomość przychodząca. O nie, ważniaki we własnej osobie. To chyba czas na mnie. Do zobaczenia później. Ważniaki? Okej, ważniaki. Coś tutaj się wydrukowało, ale tego nie do końca to widzimy. Tutaj się wydrukowało coś. Wiadomości z korporacji, okej. Ciekawe, jak przesyłają to. Tak, rozumiem w szybkości lat świetlnych, tak? W szybkości światła przesyłają to. Bo to by, wiecie, normalnie jakby to były super długodystansowe i w dalekich galaktykach byśmy sobie podróżowali, to wiecie, no teoretycznie byśmy nie mogli. Wiadomość z korporacji. Już nie przeczytamy wiadomości z korporacji. Co tu się dzieje? Nie wiem, co tam pisało. Wiecie co, ja sobie to przyjrzę się temu na nagraniu, ale... No znowu taka cisza. Jakiś magazyn? Cargo! Cargo, wracamy, słuchajcie, do Cargo. Dowiemy się dokładnie, co tutaj się dzieje. No wiecie, teoretycznie no, nie można przesłać informacji szybciej niż prędkość światła, prawda? Więc zastanawiam się, czy to jest jakieś wytłumaczone, czy może jednak nie powinienem się tym przejmować, prawda? Takimi logicznymi rzeczami. Okej, słuchajcie, bo jesteśmy w tym Cargo, ale kim my jesteśmy? Czy my jesteśmy teraz Jimmym? Czy my jesteśmy... Kim jesteśmy? To jest dobre pytanie, słuchajcie. Tak jakbym sobie przypomniał, słuchajcie, gameplay ze Slay the Princess. Kim jesteśmy? Aha. Co tu się dzieje? Telewizor. Okej. Telewizor. Oczywiście śnieg telewizorowy. Czy bardziej szum. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Wiem, że po angielsku to jest TV Snow. Prawda? Okej.
Mogę gasić latarkę? Nie mogę, już chyba to testowałem kiedyś. Znaczy tutaj kiedyś, no w poprzednim odcinku. Telewizor. No dobra, czy możemy go przełączyć? Tylko firma przynosząca stałe zyski może swoim pracownikom bezpieczeństwo i świadczenia pracownicze. Działacząc z zyskiem, firma może zapewnić pracownikom komfortowe, atrakcyjne warunki pracy. Okej. Wysokie zarobki i stałe zatrudnienie. Pierwszą pomoc i ochronę zdrowia. Oczywiście taki styl starych bajek. Ubezpieczenie wypadkowe i na życie. Czas wolny na wakacje. No dobra. Czy to ma jakie to ma znaczenie? Pracownik pracujący dla dochodowej firmy może prowadzić konto oszczędnościowe. Posiadać własny dom i mieć dużo wolnego czasu, aby cieszyć się ciszą i spokojem życia rodzinnego. Świetnie. Kiedy... A to szybko to znika. Kiedy tylko firma... Swoim pracownikom bezpieczeństwo i świadczenia pracownicze. Ale my to znamy. Już przed chwilą to mówiłeś. Okej. I co to jest? Słońce, czy to jest... Tu widzę już jakąś czarną dziurę. To jest, słuchajcie... Właśnie, co to jest? Czy to jest... To nie jest czarna dziura, to jest jakby... Tak się tworzy... Ciężko mi powiedzieć, co przedstawia ta animacja. Tworzenie może jakiejś galaktyki? Ciężko powiedzieć. Troszkę tak to wygląda, ale no to wygląda jak czarna dziura troszkę bardziej, nie? Oto odpowiedź na marzenie tak stare jak sam człowiek. Gigant o nieograniczonej mocy na ludzkich usługach. No dobra, zobaczmy co jest dalej. Biały ekran? To się on nie jest taki... Typowo biały. Co oni robią? Co oni budują? Aha, jakieś to są... Ciężko mi powiedzieć, co oni w ogóle tutaj trzymają. I czemu są takie strzały w tle? To jest niepokojące. Co to jest? Ciężko mi szczerze mówiąc identyfikować to wszystko. Wiecie co, boję się, że się odwrócę i coś tam za mną będzie. Nie rozumiem tego. Niezrozumiała kłótnia, okej. Szybko! Aha. Odkrycie doktora Utopii. Doktor Utopia. ICM wyleczy każdą dolegliwość politycznego ciała. Jest wspaniały, jest niesamowity. No, słuchajcie, tańczący szkielet. Dobra, chyba wystarczy. Chciałem powiedzieć, że wystarczy. Dragon Breath prezentuje. Mam flashing. Nowy rewolucyjny produkt do higieny, coś tam, jamy ustnej pewnie. Zapewnie nowa formuła zaprojektowana do zabijania bakterii. Nie nadążam z czytaniem, słuchajcie. Dragon Breath, mouthwash. Płyn do płukania do ust Dragon Breath X, ognista świeżość przez cały dzień. No dobra. No i wiadomo. All day fresh. 2 miesiące po katastrofie. Co tutaj są? To jest chyba... Płyn do płukania jamy ustnej? Kurwa, nie wierzę. Mamy tego tutaj całe morze. Ten pokój wygląda jakby nie miał końca do cholery. I tylko tyle przewoziliśmy w 5 osób przez cały rok? Te wszystkie problemy dla płynu do płukania? A zawartość cukru niestety wyklucza możliwość użycia go do odkażania. Odkażania? Co ty... Pokaż to! 14% etanolu. W sumie przynajmniej będzie ładnie pachnieć, nie? Dokładnie, młody, tego możesz być pewien. Co ty robisz? Przestań. Zamknij się. Jestem tylko staruszkiem dbającym o swoje zęby. Słyszycie to? To dźwięk 15 lat trzeźwości, które pękają jak wrzód. No to słuchajcie, 14% etanolu, on się zaraz tutaj nam upije. Piękny, czerwoniutki wrzód. Krzyżyk na drogę i na zdrowie. Zdrowie kapitania Cardiego. Tak jest. No chyba można się naprawdę porządnie sklać tym płynem do płukania. Pewnie, przy okazji jeszcze się zabić. To nie może być prawda. To jest niemożliwe. Teraz przynajmniej możemy odejść z klasą. Daj sukę, chodź tu.
Czy ktoś kiedyś nauczył cię, jak powinien pić prawdziwy mężczyzna? W ogóle, ja za chwilkę przerwę, sorry, ale no mam tu kilka przemyśleń. Czyli słuchajcie, całość tego to był, w sensie przewozili, narazili swoje bezpieczeństwo na rzecz błędu do płukania. Dlatego słuchajcie, nazwa mouthwashing, a mouthwash to jest w kontekście tego, no wiecie, mycia po prostu jamy ustnej. No ciekawe, słuchajcie, no interesujący motyw. I słuchajcie, kolejne wspomnienie. Wydaje mi się, że to jest jakby taka nasza główny właśnie timeline. Teraz dużo skaczemy właśnie. 6 dni przed katastrofą. Przed katastrofą? Okej, przekaż wieści. Czy my jesteśmy właśnie... Który nie zwróciłem uwagi... Aha, tak naprawdę wróciliśmy do wiadomości z korporacji. Czy mogę przeczytać? To po tych wszystkich latach, tak po prostu. A co oni tam napisali, skoro takie rzeczy piszesz? Muszę im powiedzieć. Ale co? Myślicie, że właśnie on się... Wiecie co, myślę, że gra bardzo fajnie, twórcy bardzo fajnie przekazują nam informacje. Tak naprawdę, wiecie, my mamy takie wspomnienia, ale może on tak naprawdę też się dowiedział o tym samym. Co myślicie o takim... Ale to jest 6 dni przed katastrofą, może... No zobaczymy. Co się wydarzyło? Jeżeli to rzeczywiście jest taka teoria, by się sprawdziła, że to jest... On się dowiedział właśnie o tym, że przewożą te płyny do płukania. I dlaczego? Co by się miało stać, żeby... No to już wiemy. Co by się miało stać, żeby nie powiedział. Niespodzianka! Niespodzianka, ale masz minę. Mamy cię. Najlepszego. Wow. Co to za okazja? Mamy tylko jedno wspólne przyjęcie urodzinowe na podróż, prawda? Więc możemy ją urządzić, kiedy tylko chcemy. Tylko jedną osobę na podróż może czekać urodzinowa niespodzianka. Ostatnio była pora Swansiego, pamiętasz? Nie ma mowy. Niemożliwe, że to mi umknęło. Teraz była twoja kolej, więc gratulacje. Niestety jednak twoje obowiązki muszą obejmować najpierw nawet twoje własne przyjęcie urodzinowe. Tylko ty masz uprawnienia do zrobienia tortu. Przepis jest przy maszynie. Do dzieła, kapitanie. No to już wiemy, po co maszyna. Upiecz tort, proszę bardzo. Już wiemy, po co maszyna. Podoba mi się bardzo, słuchajcie, motyw. Znaczy, dużo skaczemy po różnych, słuchajcie, przestrzeniach czasowych, że tak powiem. Pytanie, czy to nie jest wytłumaczone jakoś, że skaczemy po przestrzeniach czasowych, w sensie... czy to nie jest jakoś, rzeczywiście nie ma jakiegoś sensu. To zastanawia mnie właśnie, co dokładnie się wydarzyło, że tak skończył nasz kapitan. No bo ja wiem, że się wydarzyła katastrofa, tak, uderzenie z czymś, ale w sumie z czym to było uderzenie? Zderzenie, prawda? Tak, tort musimy zrobić, wiadomo, że musimy zrobić tort. No i wiemy, słuchajcie, tak naprawdę, co się wydarzyło, że nie powiedział im prawdy. Chociaż to jest duży ten nóż, słuchajcie. Bo nie wygląda jak taki nóż, wiecie, do ciasta, tylko wygląda jak taki nóż, ale ktoś po prostu wziął jakiś aset i powiększył go. No ale okej. Ale i tak wygląda to wszystko fajnie. Dobra, słuchajcie, co musimy zrobić? Musimy zrobić, słuchajcie, żelatynę. Aha. Jak co tutaj mamy, słuchajcie? Pałszys, okej, żelatyna, woda, tonik. Tylko dostęp dla kapitana. Oczywiście musimy tam sprawdzić kod. Receptura na ciasto. Żelatyna i to. Aha, i musimy po prostu sprawdzić, co to jest to czerwone. A możemy to bardzo łatwo zrobić skanerem kodów, bo z jakiegoś powodu nikt inny tego nie może zrobić. A, 2, 3, 4, 1. Ale no to fajnie, że ja wiem. Use this code scanner to retrieve dispenser code. Ale gdzie jest dispenser code? Gdzie ja będę to wprowadzał? Okej. Tutaj mam 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Okej. Mogę też to robić w ogóle tutaj na podglądzie. Czyli słuchajcie, ciasto to jest... A ciekawe, co jakbym zrobił inne rzeczy. Zaraz zobaczymy też. Spróbujemy zrobić inne rzeczy. A to jest wszystko. Tutaj, żeby zrobić na przykład to, byśmy potrzebowali woda z tonikiem, a potem ten drink base zrobić ze słodzikiem, prawda? O, i mogę... Wait, bo jakoś to... Mogę to przeczytać po prostu dokładniej, tak? Jakbym nie rozumiał. Czekajcie, jak się teraz z tego wychodzi? Bo już z tego wyszedłem. O, dobra, prawym. Okej. Spoko. Zaraz zobaczymy. Skąd ja mam brać te wszystkie rzeczy? Tutaj mam na przykład wodę. Woda w paczce. Właśnie, co jeśli zrobię złą rzecz? Bo teoretycznie... Ja rozumiem, że muszę zrobić... A, że dostęp do tego będę miał tylko już zdążyłem zapomnieć kod. Muszę sobie zapamiętać go dokładnie, albo zapisać najlepiej. Pyk. Tak, 2, 3, 4, 1.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Mam nadzieję, że zapamiętam. 2, 3, 4, 1. No i 2, 3, 4, 1. Tylko pytanie, gdzie ja w ogóle to... A, że to pewnie tutaj. Czy tutaj? A to był też dispenser jedzenia, prawda? Oni mówili, że stąd dostają jedzenie. A, 2, 3, 4, 1, prawda? No właśnie. Super. Proszę bardzo. Mamy słodzik. A jeszcze muszę chyba sobie wyprodukować, czy nie? Tak, tutaj są kody na pewne rzeczy. To możemy wszystko sobie potworzyć. Tak, czyli 1, 4, 2, 3... 1, 3, 2, 4. Tak, 1, 3, 2, 4. Proszę bardzo, tonik. 1, 3, 2, 4 sobie zrobię jeszcze raz. Okej. I jeszcze 2, 3... O, chlewcia, nie tak. A co jak zrobię źle? 2, 3, 4, 1. To jest, słuchajcie, co? To jest słodzik. A jeszcze chcę sobie zrobić oczywiście jeden tonik, bo chcę... Nie tonik, tylko wodę. Jak się robi wodę? Wodę się robi, słuchajcie, w sposób... A jeszcze żelatyna jest. Chyba żelatynę... Czy żelatynę mamy? Nie mam żelatyny. To sobie zrobimy 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Okej, super. To w proszku, żelatyna w proszku. I 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Wszystko sobie potworzę. Bo chcę, słuchajcie, po kilka rzeczy nawet. Pytanie, czy w ogóle to się... Czy to się zapisuje, że mam po kilka rzeczy? Nie, słuchajcie, nie zapisuję, że mam po kilka rzeczy. To chcę zrobić, słuchajcie, chciałem zrobić najpierw to. Czyli woda plus tonik. Tak, wiemy oczywiście, co musimy tutaj zrobić. Woda plus tonik. Proszę bardzo, łączymy i co mamy? Mamy podstawę prawdopodobnie do drinka. Pony Express. Proszę bardzo, nieskończony koktajl? Ja chciałem podstawę do drinka. Szklanka rozwodnionego toniku. Czy ja mogę... A, nieskończony koktajl. To pisało, że podstawa, nie? I to ze słodzikiem, prawda? Czy nie? Ze słodzikiem, prawda? Chcę sprawdzić, co nam da, jeżeli zrobimy rzecz, która teoretycznie nie powinna być zrobiona w tym momencie. Okej. Proszę bardzo. Przygotuj specjalny koktajl. Dostałem osiągnięcie. No widzicie. Weź koktajl. Super. I jeszcze musimy oczywiście zrobić te rzeczy, ale będę potrzebował jeszcze raz... A, wszystko mam, zobaczcie, to jest kilkukrotnego użytku. No to tak, co tutaj mamy? Woda plus żelatyna, a potem to łączymy ze słodzikiem. Woda i żelatyna, proszę bardzo. No już powinienem kończyć tak naprawdę. Wiecie, tutaj się troszkę... Woda i żelatyna. Mam nadzieję właśnie, że wam nie przeszkadza to, że ja tak się wszystkiemu przyglądam, muszę wszystko sprawdzić. Jestem ciekawy też, co ma gra tutaj do pokazania i do... Wiecie, ja też, jeżeli tutaj będzie coś za długo trwało albo coś, no to oczywiście będę wam wycinać albo coś. Ale no też chcę testować różne rzeczy. No i proszę bardzo. Powinniśmy mieć, słuchajcie. No to jest torcik, prawda? Co tutaj się jeszcze dzieje? No oczywiście brzoskwinie. Super. Tort urodzinowy. Proszę bardzo. Mamy tort. Mamy tort. Co w ogóle było zastrzeżone? Słodzik był zastrzeżony? Słodzik był zastrzeżony. Tak, słodzik jest zastrzeżony. Nie może nikt mieć dostępu do słodzika oprócz naszego pana. Specjalny kontakt pana Express, nie jestem do końca pewien, dlaczego jego zrobiłem. No to zabawy, czemu nie? Dlaczego to musiałoby stać się dzisiaj? Co się miało stać dzisiaj? A tam grałem dalej w Chińczyka. Pytanie, czy... Jestem ciekawy, czy to się zmieniło. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak to wyglądało wcześniej, ale zastanawiam się, czy twórcy na przykład zadbali o to, żeby to się zmieniło, albo na przykład specjalnie zadbali o to, żeby się nie zmieniło, prawda? Żeby było na przykład oznaczało, że no, nikt tego nie tknął i to miałoby jakieś znaczenie na przykład. Proszę bardzo, tort, słuchajcie, mam dla was. Okej. Co tak się patrzycie? W ogóle już pamiętam, już zaraz tutaj siedzieliśmy, prawda? Ale to już Jimmy, prawda? A widzicie, bo tak siedzimy, Jimmy siedział na miejscu kapitana, prawda? To też jest taka rzecz do zwrócenia uwagi na to. Musisz wygłosić przemówienie. Nie można się z tym nie zgodzić. Przemówienie. No dalej. Hej, co się stało? Dobre pytanie, co się stało? To wszystko, co napisano w raporcie od kierownictwa. Otrzymamy wypłatę za tę dostawę. Nic więcej nie wiem. Pony Express w końcu kopie w kalendarz, co? Co za żart. A my jesteśmy puentą. Nie mam żadnych oszczędności. Nie mogą tak po prostu tego zrobić, prawda? W sensie, że... Czekajcie, otrzymamy, ale dobrze przeczytałem? Otrzymamy czy nie otrzymamy? Bo teraz jestem, szczerze mówiąc...
Teraz może mam wrażenie, że źle przeczytałem. Pony Express była jedną z ostatnich firm świadczących załogowe usługi fraktowe. Od dłuższego czasu wszystko było jasne. Kiedy ci powiedzieli? Wcześniej w tym tygodniu. Polecono mi poczekać, aż będziemy bliżej celu podróży. Ale nie mogę ukrywać czegoś takiego przed wami i wszystkimi. Więc chyba dostałeś to, czego chciałeś. Bez poczucia winy. Jim, gdybym wiedział, czy mogę wrócić do mojej, jakby to ująć, walki o życie? Ania nigdy nie dostała się do szkoły medycznej, ponieważ jest, cóż, bądźmy szczerzy. A ile lat jeszcze da się dalej pracować w Swansea? Daisuke nic nie będzie. Mamusia i tatuś mają go pod opieką, przynajmniej tyle. Ale ty zmierzasz ku większemu i lepszemu, prawda? Ja tylko po prostu staram się, by moje życie było miejscem, z którego nie muszę kurwa uciekać. To właśnie próbowałem ci powiedzieć, nic więcej. To my jesteśmy tymi, którym próbujesz... Co? Tymi, którym próbujesz uciec? Zostaw brud za sobą, gdy twoje brudy są już czyste. Nie to miałem na myśli. To jest to, co miałeś na myśli. Po prostu nie mogłeś ująć tego w sposób, który pozwoliłby ci zostać bohaterem. Porzucić załogę, ale pozostać wzorowym kapitanem. Niewiarygodne. Co powinnam zrobić? Zjedzmy trochę pieprzonego tortu, co? Uczcimy ostatni rejs statku Tulpar. Uczcimy naszego kapitana i jego nowe perspektywy. Cholewcia. O co? Uczcimy. Swansea nic nie ma do powiedzenia. Chyba nikt nie ma nic do powiedzenia. No to co, słuchajcie? Uczcimy to. Wszyscy razem. Weź nóż. Pytanie, że teraz tak, słuchajcie, taktyczny tab. A mogę sobie wypić koktajl? Użyj koktajl. To niczego mi się nie przyda. A myślałem, że może się napije koktajlu, tak wiecie, do uczczenia. No, duży nóż kuchenny regulamin mówi, że należy go trzymać w zamknięciu poza skanerem. No to oczywiście, że każdy go trzyma. Kroimy. Niepokoją mnie te minigierki, słuchajcie, z różnymi rzeczami. A jak mogę kroić? Okej, dziwnie... Dziwnie, okej. Nie wiem do końca jak to... Okej. Kroimy. Dziwnie się kroi, słuchajcie. Ja chyba nie ogarniam jak działa nóż. Chyba nie wiem jak działa nóż, słuchajcie. Dziwnie też kroisz, słuchaj, ten tort. I moja myszka nie wytrzymuje tego. Takich wymagających rzeczy. Ja lecę moją myszką po całym, słuchajcie, moim biurku. To nie jest proste. Nie mam dużo miejsca na myszkę. Proszę bardzo. Przekroiliśmy tort. To było ciężkie zadanie, słuchajcie. To nie było proste, szczerze mówiąc. 3 miesiące po katastrofie. Ja wiem, że 3 miesiące po katastrofie, słuchajcie, ale myślę, że to jest moment, bo dużo się tu dzieje. Ja szczerze mówiąc, sprawdź co u Carliego. Carly? To jest Daisuke. Widać po koszuli. Ale słuchajcie, my jesteśmy kim? Swansea? Nie, Swansea został wyrzucony, tam teoretycznie wiemy, że Swansea spał. Tutaj spał Swansea, tak? Go wyrzucili tutaj. I widzimy, że... Nie no, to jest oczywiście już po wszystkim, tak? Widzimy, że jest pianka, tak? Głupoty gadam. Czyli co, my jesteśmy Anią? Czy jesteśmy właśnie... To teoretycznie albo Anią, albo... Kto jeszcze tutaj był? Właśnie... Wait, już teraz jestem... Czekajcie, albo Anią, albo kto jeszcze był? Ten, Carly. Nie, musimy sprawdzić Carliego. To chyba wszyscy, prawda? Carly, Swansea, Daisuke i my. No i jeszcze kapitan oczywiście, ale kapitan jest wykluczony z zabawy. Nie wygląda jakby się to zmieniło, słuchajcie. No ale oczywiście wszędzie butelki, wszyscy się upili. No ale słuchajcie, to jest dobry moment, żeby zakończyć, bo słuchajcie, no czas odcinka niestety mnie goni, a ja tutaj też dużo się bardzo dzieje, słuchajcie, tutaj w tych wszystkich pojedynczych fragmentach, więc no mimo, że tutaj się zaczynają dziać ciekawe rzeczy. Co tam znowu powiesz? On mówi tak to niewyraźnie, słuchajcie, jeszcze przez taki filtr jest przepuszczone, że ja muszę to kilka razy posłuchać, żeby to zrozumieć. No proszę bardzo, ma jakąś tutaj konsolę przenośną. Dobra, w takim razie słuchajcie, do zobaczenia prawdopodobnie za 3 dni.
Tak? Prawdopodobnie, bo jeżeli jakaś nowa seria nie wejdzie, to powinno być za 3 dni. I słuchajcie, no co mam powiedzieć? A, tu jeszcze jest jakaś interakcja. Powinien być wdzięczny, że nie utknęliśmy w całkowicie tej ciemności. Ale paskudztwo, no przerażające to jest. No ale wiemy, w sensie widzieliśmy to w wizji naszego kapitana. No ale dobra. Słuchajcie, dzięki bardzo. Bo ja tutaj przedłużam już końcówkę, ale no po prostu dużo się dzieje, ja muszę to wszystko przeprocesować, moja głowa jeszcze procesuje te wszystkie rzeczy, które się tutaj dzieją, także dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wypowiecie się w komentarzach, co myślicie o dzisiejszych tutaj postępach. I ja chętnie posłucham, co wy myślicie o tych tutaj wydarzeniach. Może wy tylko jeżeli znacie grę, to proszę, nie, brak spoilerów, ale jeżeli nie znacie gry, to jak najbardziej zachęcam do jakiejś teorii, może do poukładania tego wszystkiego, tych wszystkich wydarzeń, jakie tutaj się dzieją. Jak najbardziej to wszystko przyjmę i ja wszystkie zawsze komentarze czytam i to z wielką chęcią. Także dzięki bardzo. A i miałem przypomnieć, jeju, zapomniałem na początku odcinka tego zrobić. Jeżeli chcecie wrzucić fanarty, to jak najbardziej zachęcam do wrzucenia fanartów. Pokażę jak najbardziej na odcinku. Jak najbardziej zachęcam. Już kończę. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Podajcie na hamno, rzucacie łapą w górę. I do zobaczenia. Czołem.